Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj w planach jest Q&A, drugie już z rzędu. Dawno go nie było, także myślę, że coś innego i mogę takie coś nagrać. Dziękuję Wam bardzo za miły odbiór poprzedniego filmu z jazdy figurowej. Naprawdę jesteście niesamowici, tyle ciepłych komentarzy, łapek w górę i wszystko, także wow. Super, że się przyjęło, ponieważ bardzo długo pracowaliśmy nad tym projektem z moim przyjacielem, któremu również jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. No i myślę, że więcej takich projektów w przyszłości powstanie, także czekajcie. Nie przedłużam już więcej, zaczynajmy. Pierwsze pytanko jest takie, że jakiej muzyki słucham podczas moich treningów? No i jest to najczęściej po prostu muzyka pop, popularna, puszczana w radiu czy na YouTubie, najczęściej odtwarzana dla dużej liczby użytkowników. Nie mam jakichś tutaj specjalnych wymagań. Z takich innych może grup, no to na przykład słucham muzyki Edwina Mortona czy Lindsey Stirling. Nie mam jakichś swoich ulubionych artystów czy zespołu, także słucham co popadnie. Po prostu idę do tego jeszcze. Moje ulubione programy. Jeśli chodzi o moje programy, to jest to program do piosenki Survivor, który jechałam tylko i wyłącznie raz, także unikat. I również nowy program, który tworzę obecnie, który jest wielką niespodzianką i dopiero zobaczycie go w Cieszynie, który też prawdopodobnie jest tworzony tylko i wyłącznie na te zawody. Mam nadzieję, że fajnie wyjdzie i się Wam spodoba, także trzymajcie kciuki. A jeśli chodzi o programy profesjonalnych łyżwiarzy, i tak cofając się powiedzmy w tamten sezon, bo tych programów jest mnóstwo, ale cofając się w ten sezon, są to programy Yuzuru. Długi i krótki. No jest to arcydzieło, według mnie oczywiście. Szczególnie program krótki i sekwencja kroków, która jest nieziemska, jest niesamowita i powodowało to po prostu pierwszy raz, jak to widziałam, u mnie łzy w oczach. No nie wiem dlaczego, ale jest to dla mnie aż takie arcydzieło i tak niesamowita robota. Oddanie tych emocji, ta płynność, lekkość, jakby to po prostu było nic. No, jestem w szoku i uwielbiam połączenie jeszcze właśnie tego do muzyki, też Edwina Mortona, także no, wiecie. Połączenie jest. Jaką Rosjankę najbardziej lubię? Jeśli chodzi o łyżwiarstwo oczywiście, no tak, no. Wiadomo. Z tych starszych to będzie oczywiście Medwiediewa, ponieważ podoba mi się to, że potrafiła ona zmienić tak dużo w swoim życiu. Trenera, styl jazdy w sumie, też technikę. I mimo, że na początku nie szło, to nie wydawało się, że da jakiś to sukces, jednak ona się nie poddawała i obecnie idzie jej naprawdę coraz lepiej i widać tą zmianę. Bardzo mnie to cieszy i pokazuje to, że ona ma bardzo silną wolę walki, determinację i mocną psychikę, co w tym sporcie jest bardzo istotne i tym mi naprawdę imponuje i można brać pod tym względem od niej naprawdę przykład. A jeśli chodzi o te młode, niesamowite rosyjskie łyżwiarki, no to będzie to chyba Trusowa. Ponieważ podoba mi się jej sylwetka, że jest taka mocna, bardzo atletyczna, że jej skoki poczwórne, które są niesamowite, są bardzo regularne, nie ma ona z nim jakiegoś większego problemu zazwyczaj. I pokazuje to, że kobiety też umieją skakać skoki poczwórne i nawet jak mają te 14-13 lat, to już potrafią zadziwić świat i wielkie ukłony, i wielki szacunek, bo robi kawał dobrej roboty i trzymam kciuki tylko, żeby było wszystko, jest oczywiście z jej zdrowiem w porządku, bo wiadomo, młody wiek. No. Kolejne pytanie jest takie, czy myślę, że skończę przygodę z łyżwiarstwem, czy na przykład planuję zostać instruktorem? Na chwilę obecną nie planuję zakończyć mojej przygody czy z łyżwiarstwem, czy z rolkarstwem figurowym. Będę się nim jeździła do tej pory, kiedy będę oczywiście mogła, a na pewno w przyszłości hobbystycznie po prostu. Planuję jeszcze wystąpić na zawodach w Oberstdorfie, które są od 28 roku życia, także no, jeszcze tutaj mam nadzieję, że uda mi się pociągnąć do tego czasu. Oczywiście mam nadzieję, że nie będzie żadnych jakichś kontuzji, wypadków itp. itd., że to mi nie przeszkodzi. No i planuję zostać instruktorem, jak najszybciej się będzie dało i realizować się w tym temacie, ponieważ bardzo, bardzo lubię uczyć innych, pokazywać im w jaki sposób robić dane rzeczy i widzieć ich radość z tego, jeżeli coś się uda. Jaki jest mój ulubiony skok? No, moim ulubionym skokiem jest Axel. I odkąd go zaczęłam skakać, tak się stało.
Wcześniej był wing flip, jednak no troszkę się pozmieniało. Ostatnio pytałam się na Instagramie i dużo osób nie wiedziało tego, także no teraz oficjalnie mówię, że moim ulubionym skokiem pojedynczym jest Axel. Jak długo zajęło mi się nauczenie skoków podwójnych i jak przełamać ten strach, który nam towarzyszy podczas wyskoku? To jest tak, ja podwójnego Strachova skakałam po jakby 1,5 sezonu jazdy. Axa skakałam na 2 nogi po 3 miesiącach, na 1 nogę po sezonie jazdy, ponieważ zostawiłam go dlatego, że chciałam udoskonalić skoki pojedyncze, wszystkie inne, i dlatego odstawiłam go na rok i stwierdziłam, że zajmę się po prostu tymi pojedynczymi, a do Axa wrócę. No i jak zaczęłam skakać Axa, to bardzo szybko przyszedł podwójny Salchow, no i następnie podwójny Rydberger i jak przełamać ten strach? No po prostu próbować. Trzeba się zmusić i trzeba skoczyć. No innego wyjścia nie ma. Najczęściej jest tak, że jak się raz spróbuje, to potem jest dużo łatwiej. Ale najgorsze jest się przełamać po raz pierwszy. Dużo osób ostatnio zauważyło, że podczas zawodów miałam jakieś problemy z krwią z nosa, tak? No i jest to związane tym, że mam bardzo rozbudowaną sieć naczyń krwionośnych w nosie i tak naprawdę ciężko jest na to znaleźć jakieś lekarstwo czy jakieś zabiegi, ponieważ no, mam za bardzo to wszystko tam rozwinięte w środku. I po prostu, kiedy pojawia się zimne lodowisko, ja jestem powiedzmy rozgrzana, pojawia się ciśnienie związane z piruetami, szczególnie tymi, kiedy mam głowę na dół. No po prostu powoduje to, że naczynka są uszkadzane i leci mi krew z nosa. No i wtedy najczęściej dzieje się na rozgrzewce przed zawodami. Tak naprawdę pod koniec sezonu ostatnie 3 miesiące wiązały się praktycznie z tym, że na każdym treningu leciała mi krew z nosa. No ale stwierdziłam, że sezon dociągnę, że nie będę tutaj rezygnować. No i na zawodach najczęściej na rozgrzewce się tak działo. No i musiałam wtedy sobie zmienić kolejność startów, startować oczywiście z tamponem w nosie. No i było to troszkę uciążliwe. Potem troszkę znalazłam na to metodę, ponieważ zrezygnowałam z piruetu z głową w dół. Przez co wiem, że tracę na tym punkty, ale wolę mieć święty spokój od krwi, ponieważ blokuje mi to oddech strasznie i nie mam takiej dobrej wydolności i mi to mega przeszkadza w jeździe. No to chyba tyle wystarczy na dzisiaj. Fajnie mi tak w sumie odpowiadać na takie pytania, które mi zadajecie. Niedługo pewnie będę prosiła Was o kolejne. Trzymajcie się ciepło, w sumie jest gorąco, to może chłodno jednak. No i wszystkiego dobrego życzę, miłych wakacji też. No i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa.